Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego dziwnego uczucia, które pojawia się zaraz po osiągnięciu czegoś, na co długo czekałeś? To pragnienie, które pochłaniało twoją energię, które sprawiało, że walczyłeś pazurami i zębami, a potem, gdy w końcu się spełnia, pojawia się coś nieoczekiwanego. Pustka. Pojawia się szczęście, ale nie trwa długo. Entuzjazm znika, a na jego miejsce pojawia się prawie irytująca nuda, jakby to, co zostało zdobyte, nie wynagradzało podróży. Ten wewnętrzny ruch między euforią a pustką Schopenhauer nazwałby wahadłem życia. Dla niego egzystencja jest wiecznym balansowaniem między dwiema skrajnościami – cierpieniem pragnienia i znudzeniem posiadania. Ale jeśli ta oscylacja jest nieunikniona, to jakie jest wyjście? Życie nie biegnie po prostej linii, porusza się jak wahadło między bólem a nudą. I to w tym krótkim przedziale doświadczamy prawdziwych chwil zadowolenia. Podczas gdy inni filozofowie próbowali inspirować optymistycznymi wizjami postępu i oświecenia, Arthur Schopenhauer pojawił się jak filozoficzna zamieć. Nie miał cierpliwości dla kojących złudzeń. Zamiast postrzegać życie jako ścieżkę wzrostu, widział je jako powtarzający się i bezlitosny cykl, naznaczony dwoma równie torturującymi biegunami – cierpieniem i pustką. Dla niego nie było szczęśliwego zakończenia, tylko ciągły proces. Czegoś chcemy, cierpimy, bo tego nie mamy, zdobywamy to, jesteśmy rozczarowani i znów zaczynamy pragnąć. Ten mechanizm działa dzięki wewnętrznej sile, którą nazwał wolą, czymś irracjonalnym, ślepym i nienasyconym, co nami porusza bez naszej rzeczywistej kontroli. Nie chodzi o świadome wybory, ale o głębokie impulsy, które nas ciągną. Ta wola, która nami kieruje, nie jest przemyślaną decyzją, jak wybór między daniami w restauracji. To surowa, prymitywna siła, która zmusza nas do ciągłego pragnienia. Schopenhauer napisał w swoim głównym dziele Świat jako wola i przedstawienie, że dopóki żyjemy, pragnienie nigdy nas nie opuszcza, po prostu zmienia formę. Dlatego spełnienie nigdy nie przynosi trwałej ulgi. Każde osiągnięcie szybko staje się nowym punktem wyjścia do kolejnych poszukiwań. W tej logice życie oznacza bycie nieustannie napędzanym przez odnawiające się braki. Jesteśmy więc skazani na niekończący się niepokój. Aby uczynić tę myśl bardziej namacalną, wyobraź sobie następujący eksperyment myślowy. Człowiek zagubiony na pustyni, wyczerpany, głodny, z suchym gardłem pod palącym słońcem. Wszystko, czego pragnie, to prosty łyk wody. Ta wola staje się absolutna. Czołga się, napędzany tą jedyną potrzebą. A potem cudownie znajduje oazę. Pije dosyta. W pierwszych chwilach jest euforia, ale po uldze scenariusz znów staje się ciężki. Wciąż jest na środku pustyni. Teraz pojawiają się nowe obawy. A co jeśli zostanie zaatakowany? A co jeśli nigdy stamtąd nie wyjdzie? Cierpienie się zmienia, ale pozostaje. Ludzki umysł nie zna trwałego odpoczynku. Ten wzorzec nie ogranicza się do naszych najbardziej podstawowych potrzeb. Przejawia się również w wielkich marzeniach życiowych. Pomyśl o kimś, kto przez lata jest zafascynowany celem zawodowym. Rezygnuje z imprez, godzin snu, towarzystwa bliskich, wszystko w imię sukcesu. A kiedy w końcu zdobywa awans, kupuje najnowszy samochód, podpisuje milionowy kontrakt, zaczyna pojawiać się dziwny niepokój. To, co wcześniej wydawało się szczytem, przekształca się w nowy rodzaj udręki. Pojawia się strach przed utratą tego wszystkiego. Wyobrażona satysfakcja nie przyszła jako ostateczny cel, ale jako stacja przejściowa. Wahadło porusza się ponownie, od osiągnięcia do obawy, od chwały do pustki. Alan Watts, brytyjski filozof, zauważył ten sam dylemat. Wyścig szczurów nigdy się nie kończy, ponieważ gdy wygrywasz, zdajesz sobie sprawę, że zwycięstwo było tylko mirażem. Schopenhauer, równie bezlitosny, powiedział, że jeśli poszukiwanie nas torturuje, brak celu nas topi. Nuda była dla niego drugą stroną tej samej monety. Kiedy pragnienia ustają i wszystko wydaje się osiągnięte, pozostaje próżnia. Egzystencjalna cisza, która zdaje się odbierać blask rzeczom. To pytanie, co teraz, zaczyna uderzać bez odpowiedzi. To w tym przedziale nuda, podstępna, instaluje się i pochłania chęć do życia. Charles Baudelaire postrzegał nudę jako najgorszy z występków. Według niego to właśnie to uczucie prowadzi nas do pragnienia czegokolwiek, nawet bólu,
tylko po to, by uciec od monotonii. Freud później zainspirował się tym, aby rozwinąć swoją teorię o przyjemności i przymusie powtarzania. Człowiek potrzebuje bodźca, nawet jeśli jest autodestrukcyjny. Dlatego widzimy, jak ludzie sabotują swoje związki nie z braku miłości, ale dlatego, że stabilność stała się dusząca. Kochanek zdradza, przedsiębiorca ryzykuje za dużo, nie dlatego, że pragną chaosu, ale dlatego, że brak ruchu stał się nie do zniesienia. Adrenalina życia staje się koniecznością. Społeczeństwo, dalekie od zwalczania tego cyklu, karmi go. Reklama wzmacnia ideę, że powinniśmy nieustannie szukać więcej. Perfumy, które uczynią nas pożądanymi. Samochód, który przyniesie szacunek. Dom, który będzie szczytem spełnienia. Ale jak ostrzegał Schopenhauer, to wszystko to okrutna inscenizacja. Wkrótce perfumy tracą swój urok, samochód staje się tylko środkiem transportu, a dom staje się zwykłym tłem. Mechanizm się restartuje. Pytanie pozostaje, czy istnieje jakiś sposób na przerwanie tego wahadła? Jeśli pragnienie prowadzi nas do bólu, a uzyskanie tego, czego chcemy, prowadzi nas do nudy, gdzie jest punkt ucieczki? Czy życie to tylko ten powtarzający się cykl, w którym jesteśmy ciągnięci z jednej skrajności w drugą, bez odpoczynku, kierowani jedynie wolą, która nie milknie? Teraz spójrz na swoją własną trajektorię. Spróbuj przypomnieć sobie coś, czego intensywnie pragnąłeś. Mogła to być ta wymarzona praca, miłość, która wydawała się nieosiągalna, lub osobiste osiągnięcie, które miało określić twoją wartość. Ile dni ukształtowałeś wokół tego celu? Być może spędziłeś tygodnie, miesiące, nawet lata, poświęcając czas, energię, a nawet swoje zdrowie psychiczne dla tego celu. Wszystko kręciło się wokół tej ambicji. Każde działanie, każda myśl była krokiem w kierunku tego, czego tak bardzo pragnąłeś. A potem, pewnego dnia, w końcu to osiągnąłeś. Stanowisko było twoje. Osoba, za którą wzdychałeś, odwzajemniła uczucie. Nagroda została zdobyta i w tym dokładnym momencie pojawiła się prawie upajająca ekstaza. Intensywne uczucie zwycięstwa. Ale zaraz potem zaczęło wyłaniać się coś dziwnego. Cień. Rodzaj zakamuflowanej apatii. Ogień obsesji zgasł. Góra, która wydawała się niemożliwa, została zdobyta. Ale co potem? To wibrujące uczucie, które napędzało twoje dni, znika. Podróż, jak się okazuje, była bardziej ekscytująca niż ostateczny cel. A teraz, bez nowego marzenia w zasięgu wzroku, pozostaje tylko echo niepokojącej ciszy. To ta emocjonalna próżnia pcha wielu do chronicznego niezadowolenia. Pisarz David Foster Wallace ostrzegał, że nikt nie znajdzie trwałego spokoju, jeśli będzie nadal czcić własne pragnienia. One w końcu pożrą tych, którzy je karmią. Schopenhauer był jeszcze bardziej ponury. Życie nie tylko frustruje nasze poszukiwanie trwałego spełnienia, ale zmusza nas do dalszego pragnienia, tylko po to, byśmy raz jeszcze wpadli w rozczarowanie. To okrutny cykl, który wpływa na wszystkie sfery istnienia. W miłości na przykład projektujemy na drugiego obietnicę pełni. Namiętność przekształca ukochaną osobę w nieosiągalny ideał, symbol absolutnego szczęścia. Ale z czasem rzeczywistość się narzuca. Pojawiają się niedoskonałości, nawyki drażnią, a fantazja się kruszy. Intensywny płomień zaczyna tracić siłę. I wtedy pojawiają się dwie drogi. Reinwencja pragnienia w związku lub szukanie nowego celu dla niego. To właśnie tutaj rodzą się powtarzające się cykle przelotnych namiętności i stałych zdrad. Nie z braku uczuć, ale z niezdolności do podtrzymania iluzji. I ta logika nie ogranicza się do miłości romantycznej. Jest obecna we wszystkich aspektach współczesnej kultury, szczególnie w konsumpcji. Reklama sprzedaje więcej niż produkty. Sprzedaje marzenia. Obiekty pragnienia zmieniają formę na przestrzeni historii, ale ich istota pozostaje taka sama. To, czego szukamy, to nie sam obiekt, ale obietnica, którą niesie. Wartości, uznania, transcendencji. Dawniej mógł to być szlachecki tytuł, rozległa biblioteka lub symbol mądrości. Dziś może zmienić się forma, ale pragnienie jest identyczne. Jednak jakikolwiek by nie był idol zbudowany przez pragnienie, szybko ujawnia swoją kruchą naturę. Posiadanie niszczy urok. To, co wydawało się wzniosłe, z czasem staje się powszechne. Obiekt niegdyś pożądany traci aurę i ustępuje miejsca nowej nieobecności.
I tak cykl się rozpoczyna. Nowe poszukiwanie, nowa nadzieja, nowe rozczarowanie. Neurobiolog Robert Sapolsky wyjaśnia, że ludzki mózg jest biologicznie zaprogramowany do pragnienia, a nie do długotrwałego cieszenia się. Dopamina, substancja związana z przyjemnością i motywacją, osiąga szczyt w oczekiwaniu, a nie w zdobyciu. Potem spada, czyli prawdziwa przyjemność tkwi w antycypacji, nie w posiadaniu. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Co się dzieje, gdy nie ma już czego pragnąć? Kiedy wszystkie cele wydają się spełnione, wszystkie marzenia zaspokojone, pojawia się nuda, cicha i żrąca trucizna. W tym stanie życie traci teksturę. Dni stają się bladymi, nieodróżnialnymi powtórzeniami. Umysł, wcześniej tak zajęty, zaczyna krzyczeć o nowy powód do ruchu. I tam, jeśli nie ma bodźca, instaluje się pustka. Nietzsche mówił, że kto ma dlaczego, aby żyć, zniesie każde jak. Ale, a co gdy to dlaczego znika? Gdy wszystkie osiągnięcia przestają mieć sens, a jednak pustka pozostaje? Baudelaire widział w tym najgorszy ze wszystkich udręk. Moment, w którym musimy stawić czoła najtwardszej prawdzie. Nie wiemy, jak istnieć bez czegoś, co moglibyśmy ścigać. Kiedy wszystko wydaje się zdobyte, jesteśmy zmuszeni spojrzeć do wewnątrz i nie zawsze lubimy to, co widzimy. Pojawia się więc pytanie, które nie chce zamilknąć. Czy jesteśmy skazani na życie w tej niekończącej się oscylacji? Czy można uciec od cyklu? Czy jesteśmy tylko marionetkami woli? Jeśli pragnienie ciągnie nas do bólu, a osiągnięcie pcha nas w przepaść nudy, co nam pozostaje? Jak dalej istnieć, wiedząc, że sama egzystencja jest tą emocjonalną huśtawką? Schopenhauer nie pozłacał pigułki. Dla niego w tej grze nie ma szczęśliwego zakończenia. Wola, ta prymitywna i nieokiełznana siła, będzie nadal nami kierować, niezależnie od tego, jak bardzo próbujemy się opierać. Nie da się jej pokonać. Możemy co najwyżej uświadomić sobie jej nieubłaganą obecność. I co ciekawe, ta świadomość może być zarówno formą wolności, jak i nowym potępieniem. Ponieważ gdy wyraźnie dostrzegamy mechanizm, który nami porusza, czujemy jednocześnie ulgę i głęboki smutek. Jakbyśmy rozumieli grę, ale wiedzieli, że nie możemy z niej wyjść. Gdy dostrzeżemy tę strukturę działającą w nas, początkowa reakcja zwykle jest gorzka. To tak, jakbyśmy byli uwięzieni w mechanizmie, którego wynik został już określony. Gra o nieelastycznych regułach i nieuniknionym przeznaczeniu, a jednak nauczono nas wierzyć w coś przeciwnego. Współczesna kultura głosi, że frustracja to tylko przejściowy etap. Jeśli będziemy więcej pracować, jeśli będziemy lepiej kochać, jeśli będziemy ścigać nasze marzenia z wystarczającą determinacją, szczęście nadejdzie, jako zasłużona nagroda. Ale Schopenhauer widział to jako niebezpieczne złudzenie. Marzenia, choćby najpiękniejsze, mogą być złotymi pułapkami. Obietnica pełni, którą niosą, często rozpływa się w powietrzu, gdy tylko się do niej zbliżamy. William Irvine, badacz stoicyzmu, ostrzegał, że żyjemy w społeczeństwie, które czerpie zyski z naszego ciągłego niezadowolenia. Im bardziej niekompletni się czujemy, tym bardziej jesteśmy podatni na obietnice rynku. Każda nowa reklama szepce, że czegoś nam brakuje, a my posłuszni nadal konsumujemy, wierząc, że następny zakup przyniesie to, co zawsze nam umykało. Przesłanie nigdy nie brzmi bądź szczęśliwy, ale bądź prawie szczęśliwy. Szczęśliwy na tyle, by kontynuować próby, nigdy na tyle, by odpocząć. Realizujesz tak wymarzoną podróż, ale zdajesz sobie sprawę, że prawdziwa przyjemność tkwiła w przygotowaniach. Zdobywasz idealny związek, ale tęsknisz za entuzjazmem zdobywania. Docierasz na szczyt, a twoje oczy natychmiast szukają jeszcze wyższej góry. I tak mylimy ruch z ewolucją. Kręcimy się w kole pragnienia, złudzeni, że posuwamy się naprzód. Ale co, jeśli się zatrzymamy? Co, jeśli zdecydujemy się oprzeć tańcowi i odmówić impulsu pragnienia? Nuda nie spóźnia się, aby się zaprezentować. Tylko że nie przychodzi jako prosta pauza. Przychodzi jako gęsta, dusząca obecność. Kierkegaard mówił, że gorsze od cierpienia jest jego całkowity brak. Bo kto cierpi, wciąż ma powód do działania. Ból nadaje sens. Jednak absolutna pustka nas paraliżuje. To rodzaj cichej agonii, bez nazwy ani formy, która powoli trawi duszę. Może dlatego tak wielu z nas szuka jakiejkolwiek formy rozrywki. Zanurzamy się w sieciach społecznościowych, trywialnych grach,
rozrywce bez głębi. Cokolwiek, co oddali nas od konieczności stawienia czoła ciszy, bycia samemu ze sobą. Ten impuls ku rozproszeniu ma głębsze źródło niż się wydaje. Pustka nas przeraża, ponieważ zmusza nas do spojrzenia do wewnątrz. A gdy zewnętrzny świat milknie, pozostaje surowy dźwięk naszej własnej udręki. Udręka, która ujawnia niewygodną prawdę. Nie wiemy, kim jesteśmy bez pragnień, które nas definiują. Nasza tożsamość splata się z tym, za czym tęsknimy. Jeśli pragnienie wygasa, co z nas zostaje? Blaise Pascal napisał, że nieszczęście człowieka wynika z jego niezdolności do pozostania cicho, samotnie, w pokoju. W ciszy nie ma nic, co odwróciłoby naszą uwagę od naszej własnej nieistotności. Ale w tym rozpoznaniu kryje się okrutna ironia. Kiedy już zrozumiemy grę, nie możemy już grać w nią w ten sam sposób. Dostrzegamy ulotność satysfakcji, nieuchronność nudy i zaczynamy się śmiać, nie z szyderstwem, ale z pewną cyniczną ulgą. Ten śmiech nie jest powierzchowny. Rodzi się ze zrozumienia, że jeśli wahadło nie może być zatrzymane, być może jedynym wyjściem jest tańczenie w jego rytmie. Bez złudzeń. Bez oczekiwania, że kiedyś się zatrzyma. Po prostu z lekkością. Dochodzimy więc do decydującego punktu. Jeśli pragnienie rzuca nas w niezadowolenie, a brak pragnienia zanurza nas w nudzie, gdzie jest schronienie? Schopenhauer nie oszukuje nas słodkimi obietnicami. Nie oferuje skrótów ani pocieszającej ostatecznej racji. To, co nam daje, to możliwe drogi ucieczki, ale wszystkie wymagają rezygnacji. Według niego pierwsza prawdziwa ulga tkwi w sztuce. Nie dlatego, że całkowicie nas ratuje, ale dlatego, że zawiesza na krótkie chwile ciężar istnienia. Kiedy naprawdę zanurzamy się w arcydziele, symfonii, obrazie, powieści, tracimy poczucie ja. Oddalamy się od codziennych niepokojów i na chwilę uciekamy spod władzy woli. Sztuka oferuje nam bezinteresowne spojrzenie na życie. Pozwala nam kontemplować bez impulsu posiadania. Dlatego, gdy oddajemy się pięknu melodii lub gubimy się na stronach książki, która nas obnaża, czujemy coś rzadkiego, spokojną ulgę. To cichy interwał w zamieszaniu świata. Stan prawie święty niepotrzebowania pragnienia. Ale jak wszystko w tym cyklu, to ulotna ulga. Muzyka się kończy, obraz staje się znajomy, książka dobiega końca. I wkrótce czujemy potrzebę nowej dawki, nowej ucieczki. Schopenhauer wiedział, że sztuka, choć potężna, była tylko chwilowym ukojeniem. Balsamem, który łagodzi, ale nie leczy. Dlatego wskazał drugą drogę. Bardziej radykalną, bardziej wymagającą i prawie nie do pokonania dla większości. Całkowitą rezygnację z woli. Zaprzeczenie chceniu. Całkowite porzucenie gry. Zainspirowany tradycjami takimi jak buddyzm i chrześcijański ascetyzm, wierzył, że jedynym prawdziwym sposobem zerwania z cyklem cierpienia było wygaszenie pragnienia u jego korzenia. Ale jak to zrobić? Jak uciszyć coś, co jest w centrum samego istnienia? Jak zrezygnować z impulsu do doświadczania, zdobywania, bycia? To głęboki dylemat tych, którzy próbują tej podróży. Nielicznym się udaje. Mnisi, święci, pustelnicy. Postacie, które w jakiś sposób nauczyły się uciszać wolę i żyć na marginesie świata. Dla nas, zanurzonych w ciągłym hałasie współczesnego życia, brzmi to prawie nieosiągalnie. Jesteśmy bombardowani bodźcami, nieustannymi przypomnieniami o wszystkim, czego nadal brakuje. I jest niepokojący szczegół w tej próbie rezygnacji. Samo pragnienie porzucenia pragnienia jest już samo w sobie pragnieniem. Tęsknota za wewnętrznym spokojem, za wyzwoleniem, za życiem bez cierpienia. To wszystko wciąż jest wolą, wciąż jest impulsem. I tak pułapka zamyka się ponownie. Im bardziej próbujemy uciec od woli, tym bardziej jesteśmy w nią uwikłani. To jak próba gaszenia ognia iskrami. Nawet zaprzeczenie przekształca się w nową manifestację chcenia. Nietzsche, zawsze krytyczny wobec pesymizmu Schopenhauera, kpił z tej ucieczki. Dla niego życie nie powinno być negowane, ale celebrowane, z całym swoim bólem, chaosem i tragicznym pięknem. Jeśli wahadło nie może być zatrzymane, mówił, to niech nauczy się z nim tańczyć. Niech obejmie istnienie w jego całości. Cierpieć, pragnąć, upadać, wstawać. To wszystko jest częścią doświadczenia bycia żywym.
Ucieczka byłaby zmarnowaniem intensywności, która czyni nas ludźmi. Stań się tym, kim jesteś, napisał. Zaproszenie do radykalnej akceptacji ludzkiej kondycji, ze wszystkimi jej paradoksami. Ale zaakceptowanie tego cyklu nie jest prostym zadaniem. Wymaga siły, wymaga jasności i wymaga pewnego humoru w obliczu absurdu. Świadomość, że zawsze będziemy oscylować między pragnieniem a nudą, może wydawać się dusząca. A jednak być może istnieje ostatnie możliwe schronienie – śmiech. Nie ten płytki śmiech, który rozprasza, ale głęboki śmiech. Śmiech kogoś, kto rozpoznaje tragiczny żart wszechświata i zamiast poddać się rozpaczy, postanawia się uśmiechnąć. Być może to jest jedyna prawdziwa wolność – patrzeć na istnienie z jasnością, bez złudzeń, a mimo to iść naprzód, bez cynizmu, ale z lekkością. Jeśli jesteśmy uwięzieni w wahadle, to przynajmniej wiedzmy, jak balansować z pewnym oderwaniem. Ale jest coś niewygodnego w tym niekończącym się ruchu między pragnieniem a sytością. Wiedza, że jesteśmy w nim, nie daje nam mocy, aby go przerwać. Zrozumienie struktury wahadła nie wystarczy, aby je zatrzymać. Ono nadal się porusza, obojętne na nasze zrozumienie. Ani rozum, ani wiara, ani kultura nie mogą go zatrzymać. Nawet Schopenhauer, z całą swoją gorzką jasnością, nie zaoferował ostatecznego rozwiązania. W końcu wszystko, co nam dał, to duchowe środki przeciwbólowe i stwierdzenie, że powtarzanie jest prawdziwym obliczem istnienia. Mimo to uświadomienie sobie cyklu nas zmienia. Jeśli wcześniej goniliśmy za pragnieniami, wierząc, że szczęście jest tuż za rogiem, teraz już nie dajemy się tak łatwo zwieść. Każde spełnienie przestaje być punktem docelowym i staje się jedynie pauzą przed następnym impulsem. To nowe spojrzenie może prowadzić do dwóch różnych ścieżek – rozpaczy lub wolności. Rozpacz mieszka w tych, którzy rozumiejąc daremność gry, popadają w nihilizm, gdzie nic już nie wydaje się ważne. Wolność rodzi się dla tych, którzy potrafią zaakceptować ulotną naturę przyjemności, nie stając się jej niewolnikami. Ale jak żyć z lekkością, nie popadając w apatię? Jak nadal pragnąć, nie gubiąc się we frustracjach, które nieuchronnie nadejdą? Być może odpowiedź leży w nowej formie relacji z pragnieniem. Już nie jako wierni, którzy oczekują zbawienia, ani jako asceci, którzy zwalczają je z przemocą, ale jako uważni obserwatorzy. Możemy pragnąć, tak, ale bez złudzeń. Szukać, ale bez rozpaczy. Kochać, nie oczekując, że drugi nas uratuje. Zdobywać, nie wyobrażając sobie, że przyniesie nam to wieczny spokój. Ten rodzaj równowagi wymaga stałej czujności. To ciągłe ćwiczenie świadomości. Implikuje naukę postrzegania każdego nowego pragnienia, które się pojawia i niebyciem pociąganym przez nie, jakby było ostateczną odpowiedzią na nasze niepokoje. To taniec między zaangażowaniem a oderwaniem, rodzaj emocjonalnej mądrości, która kultywuje się z czasem. Epiktet mówił, że kluczem do pogody ducha jest rozpoznanie tego, co jest pod naszą kontrolą, a co nie jest. I być może pragnienie nie może być całkowicie kontrolowane. Ale nasza relacja z nim tak. Możemy wybrać, by się z nim nie mylić. Możemy obserwować wahadło balansujące i nie balansować razem z nim.